Witam wszystkich serdecznie. W tym filmie pokażę Wam, jak założyć chlapacze do Kia Sportage w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. W poprzedniej wersji samochodu wyposażenie w chlapacze było już w standardzie. Teraz akurat tego nie ma, ale możecie w każdej chwili domontować takie chlapacze z przodu i z tyłu i ja pokażę Wam, jak to zrobić. Zapraszam do oglądania mojego filmu. Na wstępie dodam, że polecam zakup chlapaczy w autoryzowanym serwisie ze względu na dobór właściwych rozmiarów do pojazdu. Na rynku dostępne są różne wersje i możecie kupić niewłaściwe, które nie będą pasować do samochodu. Dlatego też oryginalne chlapacze Wam prezentuję. Żeby uniknąć pytań, dodam Wam, że taki komplet chlapaczy kosztuje w granicach 350 zł. Zanim przystąpię do montażu, pokażę Wam, jak się układa zanieczyszczenie na karoserii samochodu właśnie bez tych chlapaczy. Tu widać, cała smuga przenoszona jest na bok samochodu, jak również takie same sytuacje występują z tyłu pojazdu. Zarzucane jest na tylną część zderzaka, ponieważ widać, że wystaje ta część koła opony poza obrys pojazdu, zarówno z tyłu, jak i z przodu. Po założeniu tych chlapaczy koło będzie wystawać również, ale oczywiście mniej. I tym samym mniejsze wystąpi zabrudzenie pojazdu. Teraz pokażę Wam, jak elegancko pasują takie chlapacze do samochodu, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Chlapacze są tak skonstruowane, że pasują na przód albo na tył. To wszystko dokładnie obrazuje instrukcja, w której pokazane jest w szczegółach, jak zamontować te właśnie chlapacze. Załączone są również oryginalne wkręty, kołki plastikowe. Oczywiście do tyłu nie, ponieważ tam wykorzystujemy te, które są umieszczone w samochodzie. Jak dla mnie ta załączona instrukcja jest bardzo czytelnie i przejrzyście opracowana. Do montażu mogą przydać się narzędzia, które leżą właśnie na stole, a nie ma ich dużo, jak również montaż nie jest zbyt skomplikowany. W tych miejscach odkręcamy dwa oryginalne wkręty. Wykorzystamy je powtórnie do przykręcenia chlapacza. Są takiej samej długości, nie sposób jej pomylić przy montażu. A teraz odpinam spinkę w dolnej części. Zakładam teraz chlapacz i używam tej samej dolnej spinki. U góry przykręcam te same wkręty. Jest gotowe. Zobaczcie, jak stabilnie się trzyma ten chlapacz.
Teraz przygotowuję montaż tylnego prawego chlapacza. Oczywiście czynności do zrobienia są takie same jak w poprzednim chlapaczu z lewej strony. Muszę powiedzieć, że bardzo dokładnie pasują te chlapacze. Nic nie odstaje, wszystko ładnie spasowane, jak również otwory montażowe. Wszystko dobrze przemyślane i zaprojektowane. Przed montażem zastanawiałem się, czy chlapacze te nie pogorszą wyglądu wizualnego samochodu, ale nic z tych rzeczy, nie ma obawy. Zobaczycie na koniec, jak to wszystko ładnie wygląda. I kolejny chlapacz gotowy. Przystępuję teraz do montażu przedniego lewego. W przedniej części łyżką do spinek odpinam dwie spinki w nadkolu. Co prawda te spinki można użyć ponownie, ale producent zaleca użycie nowych spinek, które załącza do zestawu. I wiecie, to ma sens, ponieważ te spinki, jak się dobrze przyjrzycie, są dłuższe. Są dłuższe i tym samym lepiej będą trzymać cały chlapacz. Te załączone spinki w zestawie wciskamy do otworu. Można posłużyć się łyżką, aby lepiej docisnąć cały chlapacz. Dla pewności można wkręcić je wkrętakiem parę obrotów, ale nie jest to konieczne. Zostaje nam jeszcze zapiąć ostatnią spinkę z dołu, od spodu, w otwór technologiczny, czyli kolejny chlapacz jest założony. No i podobna sytuacja, montaż przedniego prawego chlapacza, ostatniego w tym samochodzie. Przestawię teraz auto w miejsce, gdzie jest więcej słońca, gdzie wszystko można dobrze zaobserwować. Słuchajcie, to wszystko bardzo ładnie wygląda. Mam nadzieję, że chlapacze spełnią swoje zadanie, pasują do samochodu, nie szpecą wyglądu, a nawet podnoszą jego walory estetyczne. Jestem ciekawy, co o tych chlapaczach sądzicie. Piszcie w komentarzach. Zapraszam Was na moje kolejne filmy. Subskrybujcie. Pamiętajcie o dzwoneczku, który przypomni Wam o moich nowych filmach. Na tym kończę. Trzymajcie się, cześć.